Siemano, witam Was z garażowego numer 3. Jesteśmy na miejscówie, zdecydowanie lepiej niż na garażu, nie muszę się dusić, jest ze mną Paweł swoim Evo. No i co? Opowiem Wam między innymi dlaczego właśnie nie Evo, dlaczego nie S13, a właśnie JZX. Żeby w ogóle to zrozumieć, trzeba się cofnąć do czasów mojego dzieciństwa, do tego jak byłem mały, od mało lata jeździłem z rodzicami samochodami. Mieliśmy nawet coś takiego jak zwykłe gry typu jedziemy samochodem i ojciec mówi pierwszy samochód twój, a drugi mój, nie? Zawsze się mega cieszyłem z tego, jak były jakieś sportowe samochody i to mi dawało mega frajdę i bardzo lubiłem w to grać, także myślę, że gdzieś to ziarno było zaszczepione dosyć dawno, no a efekt tego widzicie za mną. Dlaczego JZX, a nie... na początku nie było JZX-a? Czekaj, muszę pomyśleć, kurwa. Nie mógłbym być Marcinem Prokopem, nie? A nagrywasz to czy nie? Kurwa. Moja zajawka, jeżeli chodzi o samochody, była we mnie cały czas. Tylko początkowo nie było mnie stać na to, żeby zrobić sobie dobre auto, żeby kupić jakieś fajne, mocne auto z tylnym napędem. Bo powiem, że od razu celowałem w jakiegoś JDM-a, bo BMW, gdzieś tam jakieś inne samochody za bardzo mnie nie interesowały. Zawsze jarałem się gdzieś tam Hondami, Civica szóstej generacji, którego miałem. I kurde, gdzieś tam to mnie to wpchało cały czas ten klimat JDM. Pierwsze JZX-y tak naprawdę zobaczyłem na Ebisu, ale nie fizycznie, tylko przeglądając sobie różnego rodzaju materiały, czyli vlogi Noriaro, różnego rodzaju filmy z Drift Matsuri, które były mega klimatyczne wtedy, jak nawalały te rozwalone samochody po ścianach, ładowali nimi goście nakręceni i to miało mega dla mnie klimat. Stąd wzięła się chyba w ogóle pierwsza taka jakby iskierka, która rozżarzyła we mnie tą miłość do JZX-a, ale dopiero dochodzę do tego, co Wam się wstecz do tego czasu. Jak wspomniałem, na początku nie było mnie stać na to, żeby kupić sobie samochód takiego kalibru, że tak powiem. Szczerze mówiąc, nawet w tamtym czasie nawet tego nie brałem pod uwagę jakoś, nie wiem, patrząc na... To było marzenie zbyt odległe i postanowiłem jeździć na motorze, na stancie z moimi ziomami, z którymi wtedy się bujałem. Też była to mega moja fajna zajawa, do momentu aż parę razy zdarłem dupę i żona zaszła w ciążę i wtedy postanowiłem, że jednak chyba czas się przesiąść na coś innego. I wtedy poznałem, w tym samym czasie gdzieś tak wróciłem do kontaktów z moim ziomem, którego znałem z Hond. On miał Prelude H22, ja miałem swojego Civica i w tym czasie, jak on sprzedał Prelude, gdzieś tam kupił S13 i ją zaczął budować. Dla mnie to było zderzenie z tym, tak jakby z pociągiem. Jak zobaczyłem, to jest cel, do którego chcę dążyć i musiałem to mieć. Zamarzyłem wtedy o tym tak bardzo, że nie wiem, nie chcę teraz strzelać z datami, ale gdzieś powiedzmy pół roku później miałem swoją pierwszą S13 w garażu.
to był właśnie ten moment, w którym zdecydowałem, że muszę coś robić w kierunku tego, żeby zacząć driftować i jeździć JDM-em, jakiego sobie wymarzyłem, a w zasadzie, tak jak wspomniałem, nawet o nim nie marzyłem. Dzięki mojej S13 i temu, że udało mi się ją porobić w dosyć dobrym stylu, jak na tamten czas, przyznaję. Gdzieś tam ten pierwiastek stylowy był we mnie zawsze i było dla mnie ważne to, jak auto wygląda, to, że dobrze jedzie, ale bardzo lubię, do dzisiaj lubię właśnie ten aspekt wizualny tego wszystkiego, tą estetykę samochodów, co w sumie widać, bo kurde, każdy samochód, który miałem, jest w pewnym stopniu dopieszczony, w większym czy mniejszym, ale jakoś tam wyróżnia się, powiedzmy, swoim indywidualnym charakterem. S13 dała mi możliwości tego, że znalazłem się w jednej z lepszych i większych ekip driftowych w Polsce. Dzięki temu pojawiły mi się bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o jazdę, jeżeli chodzi o wyjazd do Japonii, bo w zasadzie wyjechałem tam dzięki możliwościom, które miałem wtedy stworzone, także wyjechałem tam jeździć, bo powiedzmy na sam wyjazd byłoby mnie gdzieś tam stać wtedy i nie byłoby to gdzieś tam ekstremalnym wydatkiem, ale być tam, wynająć auto, jeździć, no to już jest wyższa półka, jeżeli chodzi o wydatek. I wtedy w Japonii pierwszy raz miałem styczność taką oko w oko z wszystkimi JZX-ami i było tego tam tyle, że zwariowałem. Jeszcze pamiętam pierwszy raz, taką chyba jedną z pierwszych takich moich styczności 1 do 1 z Chaserem. To był moment, jak byłem na Japfeście, już nie pamiętam w którym roku, był tam taki biały Chaser i później Chaser od projektów. To były takie auta, którym mogłem się z bliższa przyjrzeć, zobaczyć, popatrzeć, powiedzmy dotknąć gdzieś tam. I to na mnie zrobiło mega wrażenie w ogóle, to, że ten samochód jest taki duży i że on po prostu tak dobrze jeździ. Pamiętam w tym czasie, jak Bednar nim podawał, to było zajebiste auto, także super wspomnienie, jeżeli o to chodzi. I właśnie na Daikoku zobaczyłem pierwszy raz z bliska tak porobione JZX-y, ale tak kurwa zrobione w tym stylu drifterskim, że odjeżdżali kolesie i z tyłu mieli z tyłu wybebeszone tyły, gdzieś tam porozwalane te auta były z zewnątrz i z tyłu tylko wsadzone jakieś worki albo rejsy jakieś kurwa z tyłu położone na siedzeniu. Potem było można poznać tego, który jeździ na streetie, że zazwyczaj miał zamiast tylnej kanapy wyciągnięte siedzenia i zazwyczaj każdy z tych streetowców miał albo kurwa zaklejoną taśmą zwykłą takim duct tape'em miał pozaklejane tablice, albo mieli takie spinki i fejkowe tablice podpięte na swoich, albo byli bez nich, nie? Już nie wspominam o tych, którzy jeździli bez zderzaków i gdzieś tam bez lamp z tyłu, bo to w ogóle rozwaliło mi głowę.
Kolejnym zderzeniem z JZX-ami był wyjazd na Ebisu. Jeździłem Mark II. Wydech bez tłumika, wydech, wiesz, zawieszenie wysokie, typowy styl Ebisu, nie? I siadasz do tej fury, dzwoni ci zamach, jak odpalasz i mówię, ja pierdolę, nie? Coś pięknego. Pierwszy raz wyjechałem na Kitę i zacząłem tam napierdalać tym JZX-em i totalnie mi to nie wychodziło. Zwyczajnie się stresowałem, że coś rozwalę, bo sam fakt tego, że jedziesz gdzieś tam rozpędzony, gdzieś około 120, musisz się wbić, wrzucić gdzieś tam w ciemno. Po jednej stronie masz ścianę, po drugiej stronie masz jakąś tam skarpę z drzewami, no i wiesz, radź sobie. Także nie jest to miejsce dla osób, które się uczą driftu. Podejrzewam, że można się nauczyć, ponieważ są tam fajne do tego tory przystosowane, mniejsze, ale uważam, że żeby taki experience cały mieć tego miejsca, no to trzeba już mieć jakieś doświadczenie, bo jak już się wjeździłem, to było coś niesamowitego. Zderzak spadł! To był ten moment, w którym zdecydowałem, że chcę mieć JZX-a. Miałem do wyboru, wiadomo, Chaser, Mark II i Cresta. Ja zdecydowałem się ze względu na to, że gdzieś tam zawsze lubiłem indywidualizm i to przede wszystkim, że Cresta była gdzieś tam takim brzydkim kaczątkiem, że była w ogóle, jak ja ją kupiłem, to ten samochód nie był w ogóle popularny. W Polsce ja nie pamiętam, czy były dwie, czy moja była druga. Ciężko mi powiedzieć, ale wtedy każdy brał Marka i każdy jarał się Chaserem, a wszyscy gdzieś tam, powiedzmy, gardzili tą Crestą. No i stałem się posiadaczem tego samochodu. Tu kupiłem Crestę z 1JZ GE bez turbo, która wyglądała paskudnie, była wysoka, miała ohydne, schowane koła w nadkola, była po prostu dla mnie przebrzydka, ale wiedziałem, co z niej można zrobić. No i zacząłem sobie ją powoli modzić. A chuj, to będę musiał pociąć, która była dla mnie brzydka. Nie, bo już nie wiedziałem, co tam chcę dupczyć. Dobra, i powiem, dlaczego on jest wyjątkowy. Dlatego, że ten samochód jest bardzo niepozorny. Uważam, że drzemie w nim bardzo duży potencjał, no a po modyfikacjach wygląda zajebiście. Cresta to jest JZX dla odważnych, bo wszyscy się go boją, że ma szyby z ramkami, że jest, nie wiem, jakieś takie obłe kształty i tak dalej, a ja uważam, że dobrze zrobiony potrafi być mega niepowtarzalnym samochodem, bo podejrzewam, że jeżeli chodzi o Polskę, nawet o Europę, no to myślę, że na palcach dwóch rąk policzycie gdzieś tam takie zajebiste, dobre egzemplarze, które są, powiedzmy, kompleksowo zrobione, nawet jeżeli chodzi o wygląd, o silnik i które jeszcze gdzieś tam, powiedzmy, jeżdżą, które driftują. Także tak oto stałem się właścicielem tego wozu. No, obym nigdy nie musiał się pozbyć tej fury, bo jestem z nią mega związany i jest dla mnie wyjątkowa. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Mam nadzieję, że do następnego. Piona.